Cześć, z tej strony Joe, a dzisiaj dostałem do testów Hailey Tigera Evo GT. Chciałbym podziękować firmie H&D za użyczenie mi tego modelu, także zapraszam. No dobra, odpakujemy, zobaczymy co tam jest. Zaznaczone Tiger Evo. Zrobię Wam taki mały unboxing. No zobaczmy, no. Coś tu jest, coś tu jest. Jakiś certyfikat. Co to za certyfikat w ogóle jest? Od Hailey Technology. Dobra, nic ciekawego. Pierdolniemy sobie tu. Zobaczmy, co oni tu dali. No zapakowane dobrze. Powiedzmy, że dobrze. Co to jest? Bliżej nieokreślone. Chyba ładowarka tu jakaś jest. Jakaś makulatura. To jest chyba ta ładowarka, którą się najpierw wpina do hulajnogi, a potem do kontaktu, ale to się upewnię. 2-amperowa. Spoko, dodają instrukcje w języku polskim, także lipy nie ma. Dodają jakiegoś multitula. Wygląda solidnie. Klasyk. Jakiś jeden odblask. I 2 kapsle. Kapsle na koła. Także uważajcie, żeby nie zgubić. No dobra, złożymy to i pokażę Wam, jak wygląda to złożone. Tak wygląda złożona hulajnoga Hailey Tiger Evo GT. I powiem Wam tak, przejechałem ją już 100 km. Zrobiłem pierwszą recenzję. Co prawda nie ukaże się ona, gdyż to było po paru kilometrach i uznałem, że trzeba troszeczkę dłużej tą hulajnogą pojeździć, żeby coś napisać, coś powiedzieć. Uznałem, że też dobrze będzie zrobić za jednym zamachem filmik z testu zasięgu, który dzisiaj zrobię, również opisując tą hulajnogę, opowiadając o niej. Postanowiłem tak, gdyż gdy się jeździ na 72V hulajnodze, która posiada 10 000 W, to uwierzcie mi, przejście na coś z jednym silnikiem jest drastyczne. I to nie dlatego, że ja tu mówię, że drastyczne dla tej hulajnogi, że ona jest zła czy coś. Nie, po prostu chodzi o to, że to jest zupełnie inna jazda. Inna jazda jest na jednosilnikowej hulajnodze, inna jest na dwusilnikowej, a jeszcze inna na takim tanderze, który jest przepotężny. Więc pojeździłem nią troszeczkę, a pojeździłem nią troszeczkę dlatego, że miałem lekką kontuzję, więc dla mnie tander poszedł w odstawkę. Jakoś zbiegło się to z czasem, kiedy dostałem od H&D tą hulajnogę, także chciałbym im podziękować, ale o współpracy z H&D opowiem po drodze. Między innymi także mój kod macie 5% na zniżkę na tą hulajnogę i na inne także, i inne akcesoria. Ale to też tutaj podam Wam wszystko. Powiem Wam tak. Musiałem pojeździć nią troszeczkę. Dzisiaj robię test zasięgu. Musiała się bateria też ułożyć. I będę mógł coś więcej... inaczej. Pojeździłem ją troszeczkę i teraz czuję lepiej tą hulajnogę. W sensie jeden silnik, tą moc, którą ona ma, bo to nie jest mało. 1500 W niecałe w piku. To nie jest mało jak na jednosilnikową hulajnogę. To jest zupełnie inny profil jazdy, to jest inna jazda. Są hulajnogi szybkie jak Dualtron Thunder, które są do ścigania się, do takiej agresywnej jazdy. Są hulajnogi być może nawet i tańsze, które są dwusilnikowe, mocniejsze, a są też takie hulajnogi jak ta, która jest skierowana dla innego typu odbiorcy, tak ja uważam. Parametry tej hulajnogi to są 52V bateria markowa DMGC. Markowa, może to nie jest LG, Samsung, ale to jest bardzo dobra marka DMGC. Na pewno lepsza niż te wszystkie chińskie jakieś nie wiadomo co. 21700, co ciekawe, czyli nowszego typu ogniwa. Do tego 22,5 amperowa bateria. Producent podaje, że można zrobić na niej do 85 km. Dzisiaj sprawdzimy to. Będę jechał mniej więcej 35 na godzinę. Nie będę jechał wolno. Na pewno nie będę nią jechał 20, 25. To nie. Tutaj będzie 35 minimum. No dobra, ale na początek opowiem Wam o tej hulajnodze, jak ona wygląda. A wygląda w ten sposób. Od tyłu mamy 10-calowe opony CST markowe. Dzielona felga, co łatwo dzięki temu będziecie mogli wymienić oponę, bo po prostu zdejmujecie te śrubeczki, tam odkręcacie, oczywiście te. Także wymiana jest
prosta, nawet łyżek nie trzeba. Także to jest zajebista opcja, bo tam jest felga uszczelniona, ta dzielona, więc no powiem szczerze, że chciałbym takie coś u siebie w Dualtronie. Pokażę Wam potem, jak to świeci w nocy. Mamy też szybkozłączki, czy krótkozłączki, nie pamiętam jak to się zwie. Fajna rzecz, jeżeli chcemy tylko, na przykład przykładowo, jeżeli będziecie mieli awarię silnika, to na przykład H&D być może Was poprosi tylko o wysłanie silnika, a nie całej hulajnogi. Dzięki temu no, będzie po prostu to dla Was bardziej komfortowe niż pchanie tej hulajnogi do pudełka. Po prostu odłączycie silnik, wyślecie i oni mogą to naprawić. Mamy sprężynki, zawieszenie, amortyzator. Malutkie są te sprężyny, co sprężyna jest, ale powiem Wam, że już teraz, że wybiera bardzo dobrze. O niej też opowiem. Mamy tutaj po drugiej stronie hamulce linkowe. Linka jak na jednosilnikowe hulajnogi jest ok. Wiadomo, hydraulika byłaby lepsza, ale nie ma co tutaj owijać bawełnę, że linki to są nie wiadomo jak super, ale na jednosilnikową hulajnogę wystarczą na początek. Mamy tutaj taki fajny dek gumowany. W ogóle się nie odkleja, póki co zauważyłem. Bardzo mocno się trzyma. Fajny podnóżek, bardzo fajnym profilem. Wygodnie się na niej stoi, to już Wam muszę powiedzieć. Wygodniej niż u mnie w Thunderze. Porównałbym, że tak wygodnie jak na Nami Bernie. A tam mówimy o hulajnogach, które są 3-4 razy droższe. No, 3 bardziej. Szerokość deku. Nie jest ona jakaś bardzo szeroka. Chociaż powiem Wam tak, no, stopa się mieści. Dwie może by się zmieściły. Jak na jednosilnikową hulajnogę uważam, że jest ok. Jest szersza niż tych wszystkich takich miejskich hulajnogach. Można porównać to do Kukirinów, taka mniej więcej szerokość jak Masterce i tak dalej. Mamy tutaj 2 porty ładowania. Bardzo fajna ładowareczka w ogóle przychodzi. Ona chyba jest smart, więc najpierw podłączamy ją do hulajnogi, a potem dopiero do kontaktu. Nie jak większość hulajnóg. Błotniki, w ogóle błotniki bardzo dobrej jakości, twarde. Nic się nie dzieje tutaj, ale wiadomo, no, na takie testy dłuższe to trzeba byłoby zrobić więcej kilometrów. Z przodu, no to wiadomo, to jest to samo, można powiedzieć. Kable wyglądają ok, chociaż przyznam, że tutaj no, troszeczkę tak zwisają niektóre kable, no ale to wszystko da się samemu ogarnąć. Gripy są bardzo fajne, cieniutkie, dla mniejszych dłoni idealne, dla kobiet na przykład, ale nie tylko dla kobiet. W sumie powiem, że są bardzo wygodne, wygodniejsze niż na przykład w Dualtronach, gdyż tam są za szerokie, męczą się dłonie, a klamki hamulców wchodzą bardzo, bardzo miło, delikatnie. Guziczek jak w Nami Bernie, w ogóle ten komputerek tutaj jest. Tu mamy fajne takie kierunkowskazy, w ogóle kierunki wyglądają w ten sposób, ale to też Wam pokażę w nocy, jak to wygląda dokładnie. Lampka bardzo dobra, w ogóle jak na standardową lampkę to zajebista. Wyświetlacz bardzo fajny. Fajnie się ją odblokowuje tagiem NFC, po prostu wystarczy przyłożyć do wyświetlacza. W sumie to Wam pokażę. Tu się wyłącza, no to wiadomo. Włączacie tutaj, macie niby PIN, możecie wpisać i taki kartę NFC sobie tutaj przykładacie i już Wam się włącza hulajnoga. Także 2 karty macie, pamiętajcie, żeby zachować sobie gdzieś jedną, schować w dobrym miejscu. No trzeba ją skręcić oczywiście, trzeba skręcić kierownicę w tym miejscu. Poza tym nie ma dużo roboty przy tym. Właśnie to jest fajne w tej hulajnodze, że właśnie nie trzeba przeglądu zerowego, bo właściwie wyjmujecie ją, składacie, skręcicie tam troszeczkę, parę śrubek, 5 minut, 10 maksymalnie i właściwie można jeździć. To jest dobra opcja dla początkujących, którzy się obawiają, że przyjdzie hulajnoga, trzeba gdzieś do serwisu, przegląd zerowy. Nie ma tutaj obaw, tu wszystko już praktycznie jest zrobione tak, że składacie ją szybciutko 2 ruchami. Tutaj tylko po prostu musicie parę tam śrubeczek skręcić. Te 4 tutaj podokręcać, bo te klamki wszystko będzie chodziło luźno, bo to jest tak, żebyście mogli sobie dostosować to i będziecie zadowoleni. Manetka gazu fajna, bardzo wygodna, mięciutko chodzi, więc pod tym względem super sprawa. A dalej to będę Wam opowiadał o tej hulajnodze. No dobra, będziemy startować. Fix złapany tutaj do GPS-u, który będzie mierzył prędkość. Relief będzie odpalone. Tutaj się ustawia biegi plusikiem, ustawiam od razu 5. Nie będę oszczędzał hulajnogi. Uważam, że to będzie najlepsza opcja. No dobra, włączamy relief. No i jedziemy, zobaczymy. Test zasięgu co 10 km. Będę starał się zrobić przerwę i pokazać Wam, ile
mniej więcej voltów zostało baterii i tak dalej. Dobra, ruszamy. O. Już czuję, jak mnie rwie ta hulajnoga. Właśnie to musiałem zrobić sobie przerwę, jeździć tylko tą hulajnogą, żeby poczuć tą moc jednosilnikowej hulajnogi. Ja wiem, zaraz powiecie, że moja bojka jest szybsza, ale bojka to jest inny poziom wykonania. Pamiętajcie, to jest jeden silnik, to inaczej się jeździ. No dobra, pod górkę jedziemy. I pierwsza mulda, o, elegancko. Zawieszenie fajnie pracuje. No dobra, podjadę do żonki i pojadę z nią. Jedziemy? Aha, rozmawiasz? No dobra, to ja prowadzę, jedziemy. A więc tak, potrzebowałem odpoczynku od tandera, gdyż miałem lekki wypadek na hulajnodze, ale to nie będę opowiadał. Troszeczkę się potukłem i żebro mnie boli. No ale umowa to umowa była, że przyjedzie do mnie hulajnoga, więc nie chciałem jej odsyłać. Uznałem, że najwyżej nie zrobię tej recenzji. Niemniej jakoś jadę, no. Tydzień po wypadku jakoś jadę. Więc tak, no póki co jeżdżę tylko tą hulajnogą i zaczynam odczuwać w końcu to, co powinienem odczuwać, czyli moc tej hulajnogi. Mocy jest dużo. Dużo jak na jedną silnikową hulajnogę, to jest bardzo dużo mocy, bo to jest 1470 W piku i 52 V, więc ja wiem, chyba tylko jedna hulajnoga jednosilnikowa jest mocniejsza, to jest Kukirin G4, tylko że moim zdaniem jednosilnikowa hulajnoga nie powinna rozwijać takich prędkości jak G4, gdyż przyspieszenie w takiej hulajnodze jest no niestety słabe na tyle, że zanim osiągnie się te 70 deklarowane w Kukirinie, no to troszeczkę czasu mija, a w przypadku wyprzedzania różnych uczestników, rowerzystów i tak dalej, no to po prostu jest niebezpieczne. To nie, jednosilnikowe hulajnogi nie są do takiego wyprzedzania. I to nie jest tak, że jak ja sobie jeżdżę tanderkiem, który ma 10 tysięcy watów, to dla mnie, nie wiem, ta hulajnoga nie ma racji bytu. I ma rację bytu. Ja właśnie bym chciała taką hulajnogę. Właściwie to są dwie, jest inaczej. Jest plus i minus tego, że nie dostałem jej na własność, barterowo. H&M mi ją wypożyczyło tylko, więc no, mogę mówić co chcę, szczerze opowiedzieć o niej. Nie będziecie się czuli, że ja was tutaj nakręcam, coś przekonuję na siłę. Powiem jak jest i tyle. To jest plus tej sytuacji. Minus tej sytuacji jest taki, że szkoda, że nie mam jej na własność, bo spodobała mi się ta hulajnoga i przydałaby mi się taka właśnie taka tego typu, która ma IPX7, która jest wodoodporna, która ma jeden silnik do takiej jazdy, wiecie, gdzie muszę czasami sobie podjechać, która ma jeszcze ten zasięg fajny, no to fajnie byłoby ją po prostu dostać, no. Szkoda, że H&M jej nie dało, no ale trudno. Powiem wam tak jak wspomniałem, mocy jest, jak na jeden silnik, ale teraz tak, przyjechałem ją ponad 100 km, jak teraz patrzę. Czy jakieś zmiany były, odkąd ją wyciągnąłem z pudełka? Powiem tak, jest jedna zmiana, troszeczkę hamulce piszczą, ale to może by wynikać z tego, że po prostu trzeba je przeczyścić, to tarcze. Ja mam taki preparat, gdybym go użył i przeczyścił te tarcze, to one by nie piszczały. Są to linki niestety. Zauważyłem, że nie ma tutaj hamowania silnikiem, albo ja nie potrafię go włączyć, nie wiem. Wkurwia mnie to, bo ja lubię hamować silnikiem i uważam, że to jest spoko opcja. Jeżeli nie chcecie zjechać klocków. Po prostu sobie zwalniacie, a tutaj no, hulajnoga nie zwalnia, hulajnoga jedzie i musicie trzeć klocki, no. A tak to byście leciutko sobie nacisnęli tak leciutko, nawet do połowy, nawet nie do połowy, 1/3 klameczkę i ona po prostu sama by hamowała, więc no, ja lubię hamowanie silnikiem, wiem, że większość nie lubi, więc dla tych, którzy nie lubią, no to jest opcja idealna, to nie musicie się martwić o to. Nie odczułem żadnych minusów, ani dźwięków dziwnych z amortyzacji. Działa mięciutko, przyjemnie, cicho. Jest taki efekt troszeczkę jakby pompowała się pompkę
ale to tego prawie nie słychać. No. To jest normalna rzecz. Można go regulować w ogóle, to zawieszenie. Żeby było twardsze lub miększe. Ja chyba mam standardowo ustawione to jakoś na... jakoś chyba standardowo, to jest jak więcej. Tylko zajebiście się na tym jeździe. Jeżeli miałbym porównać to zawieszenie, to wydaje mi się, że to jest takie w 60%, może w 70%, ale raczej w 60-65% może bardziej trafnie byłoby procentach zawieszenie jak w Nami Berni. To znaczy wiadomo, tam są KKE, tam jest zupełnie inna liga, ale praca tego zawieszenia jest bardzo podobna. Bardzo podobna, bardzo mi to przypomina właśnie Gnami, a przecież tu mówimy o sprzęcie z 3-4 razy tańszym sprzęciem, więc pod tym względem super opcja. Zawieszenie naprawdę robi robotę i dużo mi pomaga po tej kontuzji, bo nie odczuwam tak tych dziur, a coś czuję, że na dualtronie to bym nie ujechał za daleko. Teraz dopiero zauważyłem, że jechałem na ustawieniu kamerki z wąskim kadrem, ale już dałem szerszy, żebyście lepiej wam się oglądało. Wyprzedza, coś tam się rozpędza. I co ważne, to przy takiej prędkości 40 na godzinę ja w ogóle nie czuję, aby ta hulajnoga była niestabilna. Ona jest sztywniutka pod względem prowadzenia, bo zawieszenie jest mięciutkie, ale no nie wiem, w Joyorze na przykład takim Y6 jest. Ja wiem, Joyor ma 4 lata, ale od początku ja czułem, że tam jest dziwnie po 35 na godzinę, jak się osiągnie prędkość, to tam ta hulajnoga już tak drżała, pomimo że sprawiała wrażenie porządnej. Ostatnio jechałem na tym Kukirinie A1, no to znaczy był w miarę stabilny ze względu, mi się wydaje, na elastomery, ale to nie był ten poziom komfortu. Tutaj myślę, że gdyby ta hulajnoga miała 2 silniki i rozpędzała się do jakichś 70 na godzinę, to w ogóle by nie było czuć, że jest jakaś niestabilna albo coś. To jest pod tym względem super sprawa. No. Jedzie się nią bardzo pewnie. Szeroka jest w miarę kierownica. Myślę, że na oko ma 62 cm. Wysoko jest zawieszona ta kierownica, ale nie tak wysoko, żeby nie wiem, niskie osoby miały z tym problem. Po prostu jest pod tym względem idealnie, tak jak powinno być. Popatrzyłem na gościa na tym Chevelary, pomyślałem sobie, kurde, fajnie byłoby z jednej strony pojeździć sobie tym Thunderem, bo jestem głodny tego, ale nie narzekam jakoś na tego Harley'a. Ale chłop ma nogi zrobione, wow. Zabujało chłopem. A zaraz sobie polecimy V-Maxa i zobaczymy ile realnie to idzie, bo producent podaje 55 na godzinę, że to do takiej prędkości, ja przypomnę, 85 kg mniej więcej waży z całym ekwipunkiem, więc no sprawdzimy ile to jedzie. No. 3, 4, dajemy gaz, lecimy. Lecimy. Boże, jak oni jeżdżą, kurwa jebana mać. Dobra, lecimy, max. No zobaczmy, 46, 7, 48. No nie chcę więcej iść, no 48,8. 50, 51, 52. To lekkie górki było. Tam jak we dwójkę jechali, przytuleni na tej bojce. Jeszcze parę dni wytrzymam i już ruszam na swoją hulajnogę, bo to trzeba pokazać, kto rządzi w mieście. Tylko nie wiem, jak ja będę ją znosił. Ty nie dasz rady. Nie dasz rady. To nie ten poziom wznoszenia. To nie jest 26 czy tam 30. To jest prawie 50. We dwóch się ciężko nosi, jak się z dwurozdrowymi chłopami. Siemanko, siemanko. A, cześć. Cześć. Jeden silnik. No mocy to nie ma, ale nawet... Ile to jest watów? Proszę? Ile to jest watów? Niecałe 1500.
Na jednym silniku. No tak jak na jeden silnik, To nawet ja nieźle. mam po maksa. 55 niby. Ja 52 osiągnąłem póki co. Ale ładnie wygląda. Także kolegów spotkałem, którzy sobie latają. Dzięki. Co ich tak buja na tych rowerach? Jadą, kolebią, prawo, lewo. Dobra, lecimy, zobaczymy ile leci teraz. Ale dawaj, dawaj. Dobra, lecimy dalej. Trzeba było troszeczkę zwolnić, ale teraz tu wlecimy. Bo ta bateria nie ma lekko pode mną. Tu jest pałowane. Czysto, czysto. Lecimy dalej. Dalej pałujemy ją. No nie da się wam, powiem tak, jeździć za szybko, bo wszędzie są jakieś tutaj... Trzeba zwalniać, trzeba uważać. Po prostu jeden silnik zawsze potrzebuje więcej czasu na rozpędzenie, co macie na to dowód. Więc no nie jest bezpiecznie jeździć na jednym silniku tak szybko. Dlatego to nie są hulajnogi stworzone do tego. No to zobaczymy, no ile? 51, 52 na blacie 3. Dobra, 53,3 maksymalnie osiągnąłem według stanu licznika. Teraz powiem wam troszeczkę o współpracy z HND, która no miała, że tak powiem, troszeczkę czasu potrzebowała. 2 miesiące prosiłem się troszeczkę o to, żeby coś od nich wypożyczyć, ale generalnie udało się, więc dziękuję, że zauważyliście małego twórcę internetowego w odróżnieniu od innych marek, których nie podam. Oni okazali się, że jednak wypożyczą mi hulajnogę. Także no, trwało to troszeczkę długo, bo okres wakacyjny, urlopy, więc firma, która z nimi chyba współpracuje, która odpowiada za wypożyczanie takich rzeczy, no miała troszeczkę, że tak powiem, powolne odpisywanie, że tak powiem, tam było. Ale generalnie udało się summa summarum to wszystko ogarnąć. Więc fajnie, dzięki. Mam nadzieję, że będziecie jeszcze ze mną współpracować, pomimo szczerej recenzji, która może nie wszystko będzie kolorowa, aczkolwiek póki co wszystko jest ok. Z tą hulajnogą, więc nie ma do czego się za bardzo doczepić. Poza tym, że tania nie jest. Cena za tą hulajnogę teraz to jest 4599 zł, jak ja dobrze pamiętam. Można użyć kodu mojego 5%, wtedy oszczędzicie ponad 200 zł jeszcze i możecie sobie dokupić na przykład drugą ładowarkę, a drugą ładowarkę warto mieć, bo ta pierwsza 2A no to troszeczkę długo ładuje tą hulajnogę, myślę, że z 8-10 godzin nawet, więc fajnie byłoby mieć drugą ładowarkę. Ładowarkę, którą dodaję, to jest 2A. 2A dodają ładowarkę w standardzie. Porty obsługują 2 razy 3A, więc możecie sobie kupić 3A. Myślę, że chyba będzie jakaś ładowarka w HND do kupienia, więc tam też 5% użyjecie sobie. Generalnie no 5% ktoś powie dużo, niedużo, a ja powiem wam tak. Może 5% przy wydatkach typu 50 zł to nie jest dużo, ale jak wydajecie kilka tysięcy, to 5% to już można sobie pójść na dobry obiad. A w przypadku tutaj tej hulajnogi, no to jest ponad 200 zł, no to już jakaś oszczędność jest, można dokupić drugą ładowarkę. Dla większości, którzy no, zaczynają przygody z hulajnogami, zwłaszcza tymi młodszymi, to dla nich wydatek 5000 to nie jest mało. Dlatego nie do końca uważam, że to jest produkt dla nich. Dla nich oczywiście są inne hulajnogi tańsze. Natomiast powiem wam tak, są ludzie, którzy na przykład chcą zacząć się z hulajnogami i oni zastanawiają się tak, po ile można kupić taką hulajnogę? No to mówicie im, pewnie są tacy znajomi, wujkowi, nie wujkowi, starsi głównie. Jeśli mówicie im, o 2000 zł można hulajnogę, ale na przykład za 3 to można znaleźć coś fajnego. No to ja słyszałem wiele takich głosów, no nie no 2000 to może nie, no to 4-5 tysięcy, no to tak, żeby była troszeczkę porządniejsza.
No i takie osoby z takim myśleniem, to jest właśnie taka hulajnoga dla nich. Nie każdy potrzebuje 2 silników. 2 silniki, to wiecie, to jest troszeczkę większa moc. Dla początkujących, bo uważam, że to jest hulajnoga dla początkujących głównie, ale nie tylko, ale głównie dla początkujących, jest optymalna. Posiada sinusoidalny sterownik, więc no już nie kopie, nie wyrywa, bo ktoś powie, a kup wujo, czy tam ktoś, wiecie, taki dojrzalszy, bo głównie takie osoby widuję w Haili, kupcie, nie wiem, masterkę. Wyrywa, szybka i tak dalej. No ale ja wam powiem tak, nie każdy chce mieć taką wyrywającą hulajnogę, bo to nie jest bezpieczne dla kogoś, kto zaczyna. Dla nich właśnie taki Haili to będzie idealny, bo tą hulajnogą zrobią już tu jakiś tam dystans, bo bateria jest przyzwoita, naprawdę w tej cenie to jest dobra bateria. Mają wodoodporność, więc sobie pojadą w każdą pogodę. Nie będą uwaleni tym, że zależni od tego, czy jest słoneczko, sucho, tylko sobie pojadą w każdą pogodę, bo to jest IPX7, więc tu można zanurzyć ją na 1 metr do pół godziny. I ktoś po prostu chce mieć, wiecie, też gwarancję w Polsce. I najlepiej właśnie, że to jest gwarancja w H&D, bo oni za to odpowiadają, niż wysyłanie do RG Media, o którym też mam dużo do powiedzenia, bo już 3. miesiąc męczę się z nimi. Więc fajnie, że H&D daje własną gwarancję, a nie wysyłacie do tych padalców z RG Media. Patałachów. Więc pod tym względem gwarancji, no to jest super sprawa. Uwierzcie mi, że każdy, kto zaczyna z hulajnogą, z tej będzie zadowolony, bo ona posłuży parę lat. To na luzie. Dla początkujących zajebista sprawa. Dla osób, które powiedzmy no nie mogą mieć takich mocnych hulajnóg. Powiem wam tak, dla takich osób, które na przykład starsze osoby, na przykład mają tam jakieś swoje choroby, zwyrodnienia, potrzebują hulajnogi delikatnej, to też jest super sprawa, bo mają zawieszenie, nie jakieś gówniane, nie trzeba też dłubać, bo to jest wszystko dobrze skręcone, a nie jak Chińczyk przyjdzie i wiecie, każda śrubkę trzeba 2 razy poprawiać. Mówię nie bez powodu o osoby starsze, bo ja czuję teraz po tej kontuzji, jak mnie wszystko boli, a na tej hulajnodze nic mnie nie boli. Ona jest delikatna dla mnie. Delikatna, a jednocześnie jak dam w palnik, to pojedzie swoje. Więc dla tych osób jest ta hulajnoga, moim zdaniem. Dla mnie idealna jako druga hulajnoga do mniejszego pałowania, tylko do takiej jazdy swobodnej. Jestem mile zaskoczony właśnie tym Harley'em i wolę go niż jakiś tam kukiryny. Ale gdybym miał ja kupić pierwszą hulajnogę, może nie pierwszą, ale drugą powiedzmy, i taką już miałbym pierwszą, no to pewnie bym jej nie kupił z racji ceny, no. Jestem młody, to sobie poradzę, zawsze coś tam naprawię, skręcę, ale to mówię o sobie. Natomiast wiem, że na przykład moja żona by wolała mieć hulajnogę tego typu niż masterkę, chociaż z drugiej strony ona lubi się ścigać, więc kto tam wie. Dobra, wiecie co, widzę, że pierwsze 10 km mamy. Pierwsze 10 km, zobaczymy ile baterii zostało. Dobra, pierwsze 10 km zrobione. 110 pokazuje, było 100. 86% baterii. Powiem wam ile to jest w voltach. W voltach to mamy 56,3 V, 56,4 nawet. Więc nie bardzo jestem zaznajomiony z voltażem 52V hulajnogach. Ale według Relief mamy równo 10 km, więc to by sugerowało, że świetnie pokazuje ten licznik, że nie przekłamuje tych kilometrów. No dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej i zobaczymy po 20 km znów się widzimy. Tak jak mówię, nie będę oszczędzał tej hulajnogi, jeśli chodzi o tempo jazdy, bo jestem bardzo ciekawy ile ona wytrzyma, bo z tego co już jeździłem, to domniemam, że 60 km nawet jestem w stanie zrobić, jadąc tak 35 na godzinę. Także to byłby moim zdaniem rewelacyjny wynik. No ale ja już słyszałem o tych ogniwach DMGC, że one właśnie są dobre na zasięg. A to jest, uważam, w hulajnodze najważniejsze. Zasięg, a nie moce. Nie no, fajnie się jedzie. Po lewej karshare, ale to chyba może później.
Umyję ją w karszerze. O, jak to idzie? Idzie jak złe. Boże, nie wiem czy was też nie wkurwia, ale ostatnio po 12 latach wróciłem do iPhone'a. Ostatnim moim iPhone'em był iPhone 5, wcześniej miałem iPhone 2G, 3G, 3G, 4, 4S i 5 i przeszedłem na Androida i po 12 latach wróciłem znów na iPhone'a i ja nie wiem. To jest jakiś telefon dla pierdolniętych. Bo na przykład chcę zapłacić za coś, za cokolwiek, jak mam odblokowany ekran, to nie mogę zapłacić normalnie, tylko muszę ten ryj przystawiać. Ale że ten ryj czasami jest za daleko albo z boku, to nie łapie go Face ID, więc trzeba wpisywać kod. A na Androidzie to jest prosta akcja. Jak masz odblokowany ekran, to od razu płacisz. Od razu płacisz, jak masz odblokowany ekran, nie musisz żadnych kodów wpisywać, albo po prostu ewentualnie odcisk palca, to jest kliknięcie jedno. A tutaj, nie wiem, 7 na 10 prób płacenia tego Face ID, to nie łapie pod kątem ani z boku, ani srak. Gówno, a tak się jarają ci fani iPhone'ów, że nie wiem, że to takie zajebiste jest to Face ID. Chuja to jest zajebiste, to jest gówno. Tyle powiem. Że ja muszę kurwa za każdym razem ten ryj przykładać jak taki idiota do tego telefonu, żeby go odblokować, żeby zapłacić za cokolwiek. Ja pierdolę, mi wkurwiło to. Albo jeszcze lepsze z tym iPhone'em. Ta niezwykła niezawodność tego systemu. Wchodzę do galerii, próbuję coś wysłać, nie wiem, na Messengera, na przykład jakieś wideo, to po chwili on się zacina, kurwa. I to jest iPhone 16 Pro Max. I on się przycina, kurwa, zawiesza się. Muszę wyjść, kurwa, z tej galerii i wejść z powrotem, żeby, kurwa, się odcięło. To ja nie wiem, to na Androidzie takich rzeczy nie miałem, a miałem dwuletniego Nothing Phone'a, 2. To jest pojebane. A takie niezawodne, takie chwali się, kurwa, te iPhony. Chuja to są telefony. Tak samo zawodne jak Androida, nawet bardziej w tym momencie, bo nie mogę wielu innych rzeczy robić. O, jeszcze jedna rzecz mnie wkurwiła w iPhone'ie. Cofanie na przykład od lewej krawędzi. Dlaczego kurwa nie mogę mieć od prawej jak w Androidzie? W Androidzie mogę mieć od prawej, jak i od lewej strony. Nie, tu mogę mieć tylko od lewej strony i kurwa jak ten mato wyginam te paluchy, żeby sięgnąć lewej krawędzi, żeby móc coś cofnąć. Muszę używać 2 rękoma, no chyba, że jest ktoś leworęczny, no to dla niego to jest luz. Ale kurwa tutaj nie da się. Matą jakiś to zaprojektował, że nie mogę od prawej strony tego cofnięcia zrobić. Tylko od lewej. No kretyn, no po prostu. I to jest ten niesamowity iPhone. Ja nie wiem, ci użytkownicy, którzy tak zatwardziale bronią tych iPhone'ów, to oni są jacyś ułomni umysłowo, czy co? Bo ja nie rozumiem tego, jak można się jarać czymś, co kurwa ma takie błędy, no. No błędy albo niedoróbki jakieś, no. Ten Face ID chuja warty. Cofanie, kurwa, od lewej krawędzi. No, kto to wymyślił? No idiota jakiś. Naprawdę, myślałem, że po 12 latach, jak wrócę do iPhone'a, to że się coś zmieniło na lepsze. No, także przejście na iOS po 12 latach z Androida ciężkie jest. Tam mogę wszystko sobie robić jak chcę. A tutaj to ja muszę iść na kompromisy jakieś. Także to było tyle wstawki na temat iPhone'a, którego zakupiłem. Dobra, może tu popałujemy. Lecimy, manetka full, a no i nie da się, musimy poczekać. Dobra. No nie, za dużo ludzi. Dobra, lecimy. Jakoś to będzie. 44, 5. O, 50 będzie 50, 50,5. To ja mówię, pałujemy. Nie ma co oszczędzać. No dobra, mamy 20 km. Na liczniku 120. Według Relief zrobione 19,5 km. Czyli tak jakby 500 km zawyżało. A według voltów, według voltów 54,3 V, także no zobaczymy ile to wytrzyma. Jedziemy dalej. 77% baterii niby. No dobra, 20 km zrobione i ruszamy dalej. W obłokach pięknego zachodu słońca.
Ale ładnie. Więcej kurwa w tym telefoniku siedź, debilu. Zobaczcie jak jest pięknie. Tutaj można powiedzieć, że full maneta leci cały czas. Nie ma oszczędzania. Tu jednak tyle ile fabryka dała, tyle będę jechał cały czas. I zobaczymy ile wytrzyma kilometrów. Pięćdziesiąt trzy. No dobra, mamy 31 km. 53% baterii pokazuje, ale jak wiemy pałujemy cały czas. Według voltów 51,3. Jedziemy, sprawdzamy ile to wytrzyma jeszcze. No dobra. Lecimy dalej. Piękny zachód jest. Piękny zachód, jedziemy. No to typowi rowerzyści, jadą we dwójkę obok siebie. Powinniśmy teraz jechać obok siebie. Tak jak... Powinniśmy jechać obok siebie tak jak oni. A wiesz dlaczego? Bo oni, prawda, na 99% nie mają dzwonka. Myślisz? Oczywiście, że nie. Oni nie mają dzwonka? Oni w ogóle nie stosują dzwonka, czegoś takiego. Tylko ryj. No nie wiem czemu, bo jak mają te kolarki, na ogół są pozbawione dzwonka. Powinni nie. No. Pamiętam jak gość się spruł ryjem, bo gdzieś tam jechałem środkiem. No dobra, robimy start na połowie baterii, zobaczymy ile to idzie. Start! O, jak się rozpędza, 20, 30, 35, 40. Jezus, ile to idzie? 45,
Kukiryny w strachu! Bojki, wszystko 48 na jednym silniku, matko boska! Jak to idzie? 50! Matko boska! Wzywać TVN! 51! 52! No zobaczmy, ile z górki poleci. Maneta full, baterii 40%. Lecimy. No dobra, mamy 40 km, pokazuje mi 41% baterii, ale to już jest wynik rewelacyjny, gdyż ja cały czas pałuję po 50-40 na godzinę. Średnio pewnie wyjdzie z 40 na godzinę, 49,8 V zostało. Dobra, lecimy dalej. 44% baterii po ustaniu, 40 km, naprawdę to jest rewelacyjny wynik, bo ja naprawdę nie oszczędzam tej hulajnogi. Nic a nic, także jestem w szoku. Jestem w wielkim szoku po prostu, jak ta hulajnoga się sprawuje. Ale zajebiste światła. Żona mówi, aby cisnąć do odcięcia baterię, więc jadę do odcięcia. Zobaczymy, ile ona wytrzyma, ale już jestem zachwycony. 50 km, coś niesamowitego. 50 km, 30% baterii, a voltów mam 47,7, także no naprawdę jestem mega zadowolony. Lecimy dalej. A tak działa głośno dzwonek. Słuchajcie, od 30% jak zostało baterii, przejechałem raptem, nie wiem, 1,5 km, zostało mi 15% i nagły spadek mocy, także no dosyć zdziwiło mnie to, że nagle taki spadek mocy nastąpił. No i mam do domu jeszcze kilka kilometrów, muszę jechać teraz lżej, że tak powiem, wolniej, ekonomicznie. Bo poniżej 20 nie chciałbym jechać już pod koniec, ale zdziwiony jestem, że tak było 30% i nagle bach 15% w odstępie, nie wiem, 2 km niespełna. Także no czuć spadek mocy nagły, natomiast to i tak jest świetna bateria. To i tak pokazuje, jaka dobra jest ta bateria, że zrobiłem 55 km i jeszcze jadę, pomimo że praktycznie pałowałem cały czas. Średnia można rzec, że jest między 35 a 40 na godzinę. Na ostatnie kilometry dałem jednak żonie hulajnogę, bo tam jest już taki spadek mocy, że ona jedzie 13 na godzinę. 15 mówi, że w porywach jedzie. Już tam miga, już jej mocno jej zwolniła, więc ja zrobiłem na niej 55 km. No mówię, no 55 to chyba tyle zaliczymy, gdyż ona już To jest maksimum, tak. maksymalnie jedzie. To jest na pełnej manetce. Na pełnej manetce? Tak. 10,5. No. 10,2. Ile jedzie? 7. 7 na godzinę na pełnej manetce. Dlaczego wciskasz całą manetkę? Całą manetkę, no zobacz. Całą. 8. Bo z górki. O, 7. Tymczasem gość na G2 Masterze nas wyprzedza. 2%, no a już nie To jedzie? już 4, to jest maksimum. To ci co, prowadzimy, tak? Patrz, 3,8, 3,3, 2, 2,8, 2,6, jadę. 2,5, Dobra, chyba nie. 1,8, koniec. Śmierć. Miejcie aktywną pełną. Proszę. Użyć czerwonej lampy.